Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zrobimy demontaż Sony Ericssona W715 oraz W705, dlatego że są to praktycznie identyczne telefoniki, jeśli chodzi o Sony Ericsson W715 i W705. Jest w telefonie oczywiście wysuwany Walkman. Ściągamy sobie tę klapkę, wyciągamy baterię. Bateria to BST33. I dokładne informacje na lepce informacyjnej W715 został wyprodukowany w Chiny i wyprodukowany w 2010 drugim tygodniu. No i dobra, wyciągamy oczywiście kartę SIM, kartę pamięci, jeśli jest w ogóle w urządzeniu, i zabieramy się do demontażu tego telefoniku. Tutaj potrzebujemy Torxa T6H. Odkręcamy sobie 4 śrubki, jedna, druga, trzecia i czwarta. I druga strona. Teraz wyciągamy całą ramkę. Żeby tu ją wyciągnąć w bardzo prosty sposób, ona się praktycznie samoczynnie nam odhacza. O, i jest. Tutaj wewnątrz tej ramki nie mamy nic takiego ciekawego, co by można było wymontować. I teraz już widzimy płytę główną wraz z głośniczkiem. Tutaj głośniczek możemy sobie wymontować. Jest naprawdę bardzo mały, jak na Sony Ericssona Walkmana. Tak to wygląda i tutaj chyba już nic takiego nie mamy poważnego. Teraz odkręcamy sobie na drugą stronę i tu zobaczcie, są blokady. Tu są i tutaj. Jest to jeden z prostych telefoników, slajdów na pewno, do demontażu. Teraz sobie musimy wysunąć do góry wysuw, dopiero wtedy możemy sobie odpiąć tasiemkę wewnątrz. A jeśli chodzi o taśmę w tym telefonie, to sprawdźmy jej kondycję. No dość tutaj dobry stan, ale widzę, że jest tutaj kopia, więc nie wiadomo, czy to w ogóle działa. No i teraz zobaczmy płytę główną w tym telefonie Sony Ericsson W715. Tutaj fastport nie jest wymienny od razu. Musimy go zgrzebać, lutować. I tutaj możemy sobie jeszcze oczywiście wymienić. Widzimy, jest wymienne gniazdo SIM. I to chyba wszystko tak naprawdę. I teraz zabierzemy się do wymontowania. Może tutaj do wymontowania wyświetlacza. Tu zobaczmy, jest jedna i tu jest druga śrubeczka. W tym przypadku będą to śrubeczki. Ja tutaj używam sobie PH30. Są to śrubeczki krzyżakowe. Odkładamy sobie na bok i tutaj jeszcze mamy coś ukrytego, Kinder niespodziankę. Tutaj jak przystało na Sony Ericssony. O właśnie. I tu kolejne dwie śrubeczki. Odkręcamy sobie je. Wysuwamy sobie wysuw i podważymy sobie
rameczkę. Nie wiem, czy mi się uda tej dłońmi. A może się uda. Może się uda, może się nie uda. I już jest przód wymontowany poprawnie. Nakładka klawiaturki. I wewnątrz oczywiście widzimy wyświetlacz. Tu jeszcze musimy sobie odkręcić jedną śrubeczkę. Śrubeczka jest całkiem innych rozmiarów w kolorze czarnym. Więc na pewno będziecie o niej pamiętać. Podważamy sobie klawiaturkę i pod spodem widzimy już wyświetlacze i tasiemki. Tutaj wyświetlacz, żeby go wymontować, szukamy sobie wypustki, by go nie uszkodzić. Jedna wypustka, druga, no i już jest. Tu jest naprawdę bardzo delikatny ten wyświetlacz, trzeba uważać na niego. I teraz jeśli chodzi o taśmę, zobaczcie. W ten oto sposób możemy ją sobie spokojnie teraz wymienić. Tak. I tutaj do samej góry. I to tyle filozofii. Widzicie, jakie proste to jest, banalne. Jeśli chodzi o taśmę w Sony Ericssonie W715 i W705. Wydawałoby się, że jest tutaj w dobrej kondycji. Widać po niej, że jest tutaj niestety chińska podróbka. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.